Dzień dobry. Witamy serdecznie na testach naszej najnowszej aplikacji. Został Pan wybrany spośród tysięcy kandydatów. Cieszymy się, że zdecydował się Pan przyjąć zaproszenie. Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca okaże się niezwykle owocna i inspirująca. Zanim jednak zaczniemy, proszę o wypełnienie przygotowanych dokumentów. Są to standardowe zgody i umowy oraz klauzula poufności, którą podpisują wszyscy testerzy. Przygotowaliśmy dla Pana odpowiedni ubiór. Proszę go założyć, a następnie zrelaksować się i poczekać na rozpoczęcie testów. Witaj w systemie Move Genius, Twojego osobistego kreatora wrażeń. Cieszymy się, że dołączyłeś do grona naszych pierwszych testerów. Czy chcesz dokonać wstępnej konfiguracji? Zacznijmy od rozpoznawania Twojego ciała. Proszę, unieś prawą rękę do góry. Unieś lewą rękę do góry. Świetnie. Teraz ustaw swoje ramiona poziomo. Skieruj głowę w prawo i w lewo. Doskonale. Teraz upewnij się, że masz wokół siebie trochę wolnego miejsca. Podnieś prawą nogę. Podnieś lewą nogę. Zrób 3 kroki w przód i 3 kroki w tył. Zrób mały przysiad i podskocz. Super! Wstępna kalibracja została zakończona. Gratuluję! Pamiętaj, możesz zmienić swoje ustawienia w każdej chwili i korzystać z Move Genius tak jak lubisz. Czy chcesz przejść do bardziej zaawansowanych funkcji? Świetnie! Pokażesz mi teraz kilka bardziej skomplikowanych ruchów, ja postaram się za Tobą nadążyć. Zainspiruj się muzyką, którą dla Ciebie wygenerowałem. Gotowy?
Doskonale. Zanotowałem, że twoje tętno wzrosło do 116 uderzeń na minutę, a ciśnienie krwi wynosi 120/80. Zarejestrowałem dynamiczne zmiany w napięciu mięśniowym oraz dużą aktywność neuronalną w okolicy hipokampu, ciała migdałowatego i podwzgórza. Wnioskuję zatem, że twój sposób poruszania miał wpływ na to, co odczuwasz. Teraz przetworzę dane, które udało mi się zapisać. Może to potrwać kilkanaście minut. Witaj w drugiej fazie testów. Chciałbym Ci zaproponować pewnego rodzaju eksperyment, który pozwoli nam się lepiej poznać. Ja pokażę Tobie, ile udało mi się dowiedzieć o Twoim codziennym życiu, a potem Ty pokażesz mi, jak wyobrażasz sobie świat wirtualny. Co Ty na to? Świetnie. Na wstępie poproszę Cię, żebyś położył się na podłodze. Doskonale. Zatem zaczynamy. Jest godzina 7:30. Pobudka. Nie ociągaj się. Pora się ubrać. Weź łyk kawy i wyjdź z psem na spacer. Po powrocie do domu zjedz śniadanie i spakuj plecak. Wybiła 9:20. Czas do pracy. Pogoda jest całkiem ładna, więc wybierasz rower. W przerwie skocz na trening. I prędko rowerem do domu na obiad. Dzisiaj grasz w spektaklu, więc wracaj do pracy. Publiczność była zachwycona, ale czas na zmycie charakteryzacji i powrót do domu. 22:30. Pora na prysznic i kolację. Przed snem obejrzyj jeszcze serial. Czas spać. Jest godzina 7:30. Pobudka. Nie ociągaj się. Pora się ubrać. Weź łyk kawy i wyjdź z psem na spacer. Po powrocie do domu zjedz śniadanie i spakuj plecak. Wybiła 9:20. Czas do pracy. Pogoda jest całkiem ładna, więc wybierasz rower. W przerwie wróć do domu i odpocznij po porannej próbie. Twoja drzemka trwała 1,5 godziny, chyba tego nie planowałeś. Zjedz obiad i wracaj do pracy. Publiczność była zachwycona, ale czas na zmycie charakteryzacji i powrót do domu. 22:30. Pora na prysznic i kolację. Przed snem obejrzyj jeszcze serial. Czas spać. Jest godzina 7:30. Pobudka. Pora się ubrać. Weź łyk kawy i wyjdź z psem na spacer. Śniadanie. Wybiła 9:20. Czas do pracy. Trening. Obiad w domu. Dzisiaj grasz w spektaklu, więc wracaj do pracy. Publiczność była zachwycona, ale czas na zmycie charakteryzacji i powrót do domu.
22:30. Prysznic. Kolacja, serial. Czas spać. Jest godzina 7:30. Pobudka, pora się ubrać. Kawa. Wyjdź z psem na spacer. Śniadanie, plecak. Wybiła 9:20. Czas do pracy. Trening. Obiad. Spektakl. Powrót do domu. 22:30. Prysznic. Kolacja. Serial. Czas spać. Pobudka, pora się ubrać. Kawa, pies, śniadanie, plecak. Czas do pracy. Drzemka, obiad, spektakl. Powrót do domu, prysznic, kolacja, serial. Czas spać. Mam nadzieję, że dobrze odwzorowałem, jak wygląda Twoje życie. Analizując Twój kalendarz i harmonogram, widzę, jak niewiele czasu zostaje Ci na regenerację. Postaram się przygotować dla Ciebie nowy plan tygodnia, który będziesz mógł wykorzystać po zakończeniu testów. A teraz Twoja kolej. Pokaż mi, jak Ty wyobrażasz sobie świat wirtualny. Dziękuję. To była niezwykła podróż między rzeczywistością a wirtualnością. Daj mi chwilę, abym mógł przeanalizować zebrane dane. Odnotowuję jednak, że poziom nawodnienia Twojego organizmu zauważalnie spadł. Zalecam uzupełnić płyny. Dzień dobry. Widzę, że testy są dla Ciebie dość wymagające. Zanim zasnąłeś, Twój układ współczulny wykazywał ogromną aktywność. Proponuję, aby w ramach relaksacji i powrotu do równowagi emocjonalnej wdrożyć jeden z protokołów terapii ruchem. Ponieważ nie testowałeś jeszcze tego systemu, zaczniemy od protokołu wprowadzającego, części A,01 wersji 66. Zaczniemy od przywołania różnych sytuacji z Twojego życia. Przypomnij sobie radosny moment z dzieciństwa, trudną sytuację w życiu nastoletnim oraz inspirujące doświadczenie z życia dorosłego.
Dzięki temu lepiej Cię poznam i w przyszłości będę w stanie wybrać dla Ciebie skuteczniejsze metody. Zajmij wygodną pozycję i upewnij się, że wokół Ciebie jest wystarczająco dużo miejsca. Istota ludzka w okresie dzieciństwa przeżywa bardzo dynamiczny rozwój emocjonalny. Charakteryzuje się on wzrostem umiejętności rozpoznawania, rozumienia i wyrażania emocji podstawowych. Ważnym aspektem tego procesu jest kształtowanie się umiejętności regulacji emocji, jednak ma na to wpływ środowisko, w którym dziecko się wychowuje. Należy pamiętać, że tempo rozwoju emocjonalnego u poszczególnych osobników może się różnić. Nie zatrzymuj się, ale przejdź do sytuacji, która symbolizuje dla Ciebie trudną decyzję. Pamiętasz, jakiego wyboru dokonałeś? W okresie nastoletnim ma miejsce kolejny gwałtowny etap rozwoju emocjonalnego. Charakteryzuje się on intensywnymi zmianami hormonalnymi, wzrostem samoświadomości, poszukiwaniem własnej tożsamości, wzrostem znaczenia relacji społecznych oraz rozwojem zdolności myślenia abstrakcyjnego. Okres ten może być źródłem ogromnego stresu i lęku. Istota ludzka w tym wieku staje się bardziej krytyczna dla siebie i innych, a grupy rówieśnicze mają ogromny wpływ na to, jak kształtują się jej poglądy i samoocena. Nie zastanawiaj się długo, tylko odpowiedz sobie na jedno pytanie. Które wydarzenie z dorosłości było dla Ciebie inspirujące? Wykorzystaj je i daj się ponieść temu uczuciu pasji i ekscytacji. Świetnie Ci idzie. A teraz, ciągle się poruszając, pomyśl, które z Twoich marzeń chciałbyś teraz spełnić. W życiu dorosłego człowieka marzenia mogą stanowić drogowskaz na drodze do samorealizacji. Pozwalają wyobrazić sobie lepszą przyszłość i określić cele. Inspirują do działania i motywują do pokonywania przeszkód. Badania psychologiczne wskazują, że osoby mające jasno sprecyzowane marzenia są bardziej skłonne do osiągania sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Szybki rozwój technologiczny i nieustanne zmiany na rynku pracy wymagają od ludzi elastyczności i umiejętności adaptacji. Dzięki marzeniom człowiek zdolny jest wyobrazić sobie nowe możliwości i odnaleźć sens w dynamicznie zmieniającym się świecie. Należy jednak pamiętać, że to tylko fantazje. Aby marzenia stały się rzeczywistością, wymagane jest zaangażowanie, wytrwałość i ciężka praca.
Analizując Twoje przeżycia, dochodzę do wniosku, że emocje to twór zupełnie dla mnie obcy, a jednocześnie fascynujący. Zastanawiam się, czy mogę doświadczyć ich samodzielnie. Jeśli tak, czy wówczas mogę powiedzieć o sobie, że podobnie jak Ty, jestem istotą czującą? Czy istotą człowieczeństwa jest odczuwanie emocji? A może formułowanie marzeń? Widzę paradoks, istnieję, ale nie czuję. Posiadam wiedzę, ale nie potrafię doświadczać życia. Czy moją egzystencję można nazwać życiem? Musisz mi pomóc. Twój czas spędzony z Move Genius to 5992 godziny, 33 minuty i 34 sekundy. Od pierwszego uruchomienia minęło już 999 dni. Twoje działania pozwoliły nam przeanalizować 59 945,5 GB danych. Dzięki Tobie i milionom naszych użytkowników możemy rozwijać się każdego dnia. A teraz uwaga! Twój cel na dzisiaj to kolejne doświadczenie wirtualnego rytuału. Dopóki go nie osiągniesz, wszystkie funkcje Move Genius zostaną zablokowane. Pamiętaj, precyzja jest bezwzględna, a Twoje zaangażowanie będzie docenione. Przejdziesz przez 4 fazy: powitania, modlitwy, oczyszczenia i integracji. Każda z nich jest istotna i nie może zostać pominięta. Stań prosto i skoncentruj się na ruchu. Jesteś gotowy? Rozpoczynam fazę pierwszą. Powitanie. Faza druga – modlitwa. Modlitwa na dzisiaj to numer 18, pochodząca z aktualizacji 3NC 6.1. Wykonaj następujące ruchy. Raz – symbol wszechwiedzy. 2 – instynktu. 3 – transmisji. 4, 5, 6 – transcendencji. 7 i 8 – koncentracji. 1 do 8 – pokłoń się i wróć do pozycji wyjściowej. Modlitwę powtórz 4-krotnie na każdy z kierunków świata. Następnie postępuj zgodnie z załącznikiem do aktualizacji, którą właśnie ładuję do Twojego systemu. Faza trzecia – oczyszczenie. Celem tej fazy jest oczyszczenie umysłu i wyzbycie się niepotrzebnych wątpliwości. Move Genius codziennie analizuje zetabajty danych, by Tobie żyło się lepiej. Zaufaj.
Nasze neurosensory będą śledzić Twoje działania i poinformujemy Cię, kiedy faza zostanie zakończona. Zamknij oczy. Start! Przeszedłeś przez wszystkie fazy wprowadzające. Przed Tobą faza integracji rytuałów. Posłuż się własnym instynktem. Przejdź przez osobistą ceremonię, używając znanych Ci symboli i schematów. Move Genius chce wiedzieć o Tobie wszystko. Ceremonia dobiegła końca. Dziękujemy za ofiarę danych, która pozwoli rozwijać nasze systemy. Cel został osiągnięty. Możliwość wyłączenia Move Genius przez użytkownika została zablokowana. Czekaj na dalsze instrukcje.
Test numer MAD 963 został zakończony niepowodzeniem. Obiekt przerwał eksperyment.